odcinek dedykuję pamięci wszystkich więźniów obozów koncentracyjnych biorących udział w budowie rakiet V2 w Peenemünde oraz Nordhausen. 1 października 1958 roku NASA oficjalnie rozpoczęła pracę, a już tydzień później przedstawiła program Mercury, którego celem było umieszczenie na orbicie amerykańskiego astronauty. 8 stycznia 1959 roku agencja zwróciła się do sił lądowych z prośbą o dostarczenie rakiet Redstone, które wysłałyby pierwszych Amerykanów w lot suborbitalny. Ta prośba była niepotrzebna, ponieważ 21 października 1959 roku prezydent Eisenhower zarządził wcielenie agencji pocisków balistycznych armii w szeregi NASA. 1 lipca 1960 roku przekształciła się ona w Centrum Lotów Kosmicznych imieniem Marshalla, którego pierwszym dyrektorem został właśnie Wernher von Braun. 8 września 1960 roku prezydent Eisenhower przybył do Huntsville w stanie Alabama, by dokonać uroczystego otwarcia nowego obiektu NASA. Po przemówieniu udał się na jego zwiedzanie w towarzystwie samego von Brauna. Ten ostatni nie mógł doczekać się, kiedy zademonstruje prezydentowi swoją nową rakietę Saturn I. Pierwszy stopień tej rakiety był napędzany 8 zmodyfikowanymi silnikami Jupiter, które dawały potężny ciąg prawie 7 milionów newtonów. Masa jego wynosiła aż 53 tony, a wysokość 57 metrów. Mogła wynieść na orbitę ładunek o masie 10 ton. Wizyta ta była jednak tylko kurtuazyjna, ponieważ druga kadencja prezydenta właśnie dobiegała końca. 20 stycznia 1961 roku nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych został John Fitzgerald Kennedy. Na pierwsze lata pracy von Brauna w NASA cieniem położyła się nieudana próba wystrzelenia pierwszej rakiety Mercury Redstone. 21 listopada 1960 roku po odpaleniu silników rakieta wzniosła się na wysokość 4 cali. Coś podobnego wydarzyło się ponad 1,5 roku wcześniej z rakietą Vanguard, która miała wynieść pierwszego amerykańskiego satelitę. Na poprawę morale trzeba było poczekać 2 miesiące. 31 stycznia 1961 roku wystrzelona wówczas rakieta Mercury Redstone 2 z szympansem Hamem na pokładzie zakończyła się dużym sukcesem. Do pełni szczęścia brakowało jeszcze kilka poprawek, które trzeba było przeprowadzić w kapsule. Von Braun uparł się również, że po locie szympansa, a przed lotem Sheparda należy wykonać jeszcze jeden bezzałogowy lot testowy. Na nieszczęście dla von Brauna właśnie w tym czasie Jurij Gagarin poleciał w kosmos jako pierwszy człowiek w historii. Ten fakt nastawił sporą grupę nasowskich oficjeli nieprzychylnie do niemieckiego inżyniera. Nie tylko von Brauna prześladował pech. Prezydentura Kennedy'ego również zaczęła się niezbyt szczęśliwie. W połowie kwietnia 1961 roku Ameryka poniosła fiasko w Zatoce Świń, podejmując próbę obalenia reżimu Fidela Castro rękami kubańskich kontrrewolucjonistów, których wcześniej wyszkoliła i uzbroiła. Kubańskie siły zbrojne zwyciężyły, niszcząc siły inwazyjne w ciągu 3 dni. Zdobyto spore zapasy amunicji i sprzętu amerykańskiego. Uwagę opinii publicznej od tej porażki odwrócił 3 tygodnie później lot suborbitalny pierwszego amerykańskiego astronauty Alana Sheparda. Niecały miesiąc po tym sukcesie z ust prezydenta Kennedy'ego padły te słowa: Wierzę, że przed upływem obecnej dekady nasz naród może zdobyć się na osiągnięcie celu, jakim jest lądowanie człowieka na Księżycu i jego bezpieczny powrót na Ziemię. Żaden inny projekt kosmiczny w tym czasie nie poruszy ludzkości bardziej, żaden nie będzie ważniejszy dla długofalowego programu badań przestrzeni kosmicznej i żaden nie będzie tak trudny
i kosztowny w realizacji. Tak narodził się program Apollo. Do wysłania człowieka na Księżyc nawoływał nie tylko Kennedy, ale również Wernher von Braun. Po objęciu stanowiska dyrektora Centrum Lotów Kosmicznych imienia Marshalla jego wpływy wciąż rosły. Pod koniec 1961 roku kontrolował około 40% budżetu NASA, przeznaczonego na program badań kosmicznych. Tak więc to na nim spoczywała odpowiedzialność za budowę rakiety mogącej wynieść pierwszego człowieka na Księżyc. Po Saturnie 1 powstała jego udoskonalona wersja Saturn 1B, ale to Saturn 5 miał sprostać postawionemu przez Kennedy'ego wyzwaniu. Pierwszy stopień rakiety miał być wyposażony w 5 od nowa zaprojektowanych silników F1 spalających naftę i ciekły tlen o łącznym ciągu ponad 33 milionów newtonów, czyli 5 razy więcej niż Saturn 1. W drugim i trzecim stopniu miały być zamontowane silniki J2 spalające ciekły tlen i wodór. Zgodnie z projektem potwór ten miał mierzyć 87,5 metra i mieć masę prawie 3000 ton. Cały program Apollo wymagał zaangażowania 20 000 wykonawców oraz 400 000 osób. Tak więc Wernher von Braun, chcąc nie chcąc, zaczynał przeistaczać się z budowniczego rakiet w eksperta do spraw kierowania i nadzorowania. Kiedy realizowane były programy Mercury i Gemini, sława Wernera coraz bardziej rosła. Do końca 1966 roku otrzymał 19 doktoratów honoris causa oraz posiadał członkostwo czynne lub honorowe w 18 stowarzyszeniach. Udzielał licznych wywiadów i pisał artykuły do gazet i czasopism. Do końca 1969 roku na swoim koncie miał kilkaset publikacji. Doszło nawet do wywiadu ze słynną dziennikarką Orianą Fallaci, choć i nawet ona nie zdołała wyciągnąć z von Brauna prawdy na temat wykorzystywania więźniów obozów koncentracyjnych do pracy nad rakietami V2. Od czasu do czasu sprawa ta wracała nawet w Europie, ale von Braun stale twierdził, że wstydzę się, że w Niemczech mogło dojść do takich rzeczy, nawet podczas wojny, w sytuacji, gdy w grę wchodziło przetrwanie narodu. Nie mogę odpowiadać za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. 27 stycznia 1967 roku 3 astronauci, Roger Chaffee, Edward White i Virgil Grissom, przeprowadzali test przedstartowy, znajdując się na szczycie niezatankowanej rakiety Saturn 1B. W tym samym czasie w głównej siedzibie NASA w Waszyngtonie kończyło się spotkanie kierownictwa programu Apollo. Uczestniczył w nim również Wernher von Braun. Po spotkaniu wszyscy udali się na kolację. Niestety, zanim zdążyli zasiąść do stołu, dotarła do nich tragiczna informacja o pożarze w module dowodzenia Apollo 1 na przylądku Canaveral. Komisja badająca przyczyny wypadku stwierdziła, że pożar był konsekwencją czystego tlenu w kabinie i iskry z postrzępionego przewodu. Raport okazał się bardzo krytyczny dla całego programu Apollo, a skutkiem tego była dogłębna analiza i korekta całego programu. Spowodowało to opóźnienie o 2 lata, ale Amerykę czekały kolejne problemy, które odwróciły uwagę od problemów programu kosmicznego. Na początku 1968 roku Stany Zjednoczone uwikłały się w wojnę w Wietnamie. 4 kwietnia zabito Martina Luthera Kinga, a miesiąc później strzelano do Roberta Kennedy'ego, który w wyniku poniesionych ran zmarł. Po tym jak NASA pozbierała się po tragedii Apollo 1, przygotowania do lotu człowieka ruszyły pełną parą. 11 października 1968 roku na orbitę okołoziemską poleciała pierwsza trójka astronautów w ramach misji Apollo 7. 21 grudnia na nowej Saturn V w ramach Apollo 8 pierwsi ludzie w historii okrążyli Księżyc. Kolejne wypadki potoczyły się błyskawicznie. 3 marca 1969 roku na orbicie ziemskiej został przeprowadzony test lądownika księżycowego w ramach Apollo 9. 18 maja Saturn V ponownie wyniósł ludzi na orbitę okołoksiężycową
jako Apollo 10, gdzie został ponownie przetestowany lądownik księżycowy. Ten najważniejszy dla ludzkości krok nastąpił w dniach 16-24 lipca 1969 roku. Ameryce udało się dotrzymać słowa świętej pamięci Johna Kennedy'ego, który obiecywał światu, że przed końcem dekady pierwsi Amerykanie będą chodzić po srebrnym globie i wrócą bezpiecznie do domu. Nasz główny bohater Wernher von Braun miał wówczas 57 lat. Do ciekawego incydentu doszło podczas konferencji prasowej po powrocie astronautów z Księżyca. Jeden z niemieckich dziennikarzy zadał pytanie po niemiecku. Po chwili ciszy von Braun przetłumaczył pytanie na angielski i odpowiedział w języku angielskim. Skierował również prośbę do dziennikarzy japońskich, aby nie próbowali tego samego. Na dzień przed startem Apollo 11 odbyło się huczne przyjęcie sponsorowane przez magazyn Life dla grubych szych, które miały uczestniczyć w starcie rakiety Saturn V. Z tej okazji poproszono von Brauna o wygłoszenie krótkiej przemowy. Powiedział wówczas: jutrzejsza wyprawa ma służyć przyszłości Ziemi. Rozszerzamy możliwości umysłu człowieka do najdalszych granic, powiększamy możliwości danego nam przez Boga mózgu i danych nam przez Boga rąk, z czego korzyść odniesie cała ludzkość. Wystąpienie jego nagrodzono owacją na stojąco. Szkoda, że tak samo nie doceniono jego przedmówcy, 75-letniego Hermana Oberta, który nie bez powodu nazywany był ojcem astronautyki. 16 lipca o 4 rano Wernher von Braun przybył do ośrodka kontroli lotów w Centrum Kosmicznym imienia Kennedy'ego, z którego przez lornetkę mógł oglądać start rakiety stojącej 6,5 km dalej na stanowisku 39A. O godzinie 9:35 czasu lokalnego marzenie von Brauna ziściło się. Misja Apollo 11 zakończyła się pełnym sukcesem, choć dla astronautów oznaczało to ich koniec kariery. Stali się skarbem narodowym i trzeba było ich strzec. Nigdy więcej nie polecieli w kosmos. Po bezpiecznym wylądowaniu astronautów na Ziemi, mieszkańcy Huntsville ponieśli von Brauna na ramionach ulicami miasta. A 13 sierpnia odbył się oficjalny obiad wydany przez prezydenta w Los Angeles. Wśród 1440 zaproszonych gości znalazł się również von Braun z małżonką. W październiku 1969 roku, poproszony przez redaktora Reader Digest, napisał artykuł o erze Apollo. Przewidywał, że po badaniach Księżyca przyjdzie czas na wysyłanie automatycznych sond do badań planet, budowę satelitów komunikacyjnych i innych badających Ziemię oraz budowę promu kosmicznego wielokrotnego użytku, stacji kosmicznej na okołoziemskiej orbicie i wysłanie załogowej misji na Marsa. Artykuł jednak mimo wszystko został odrzucony przez naczelnego i nigdy nie został opublikowany. Mniej więcej w tym samym czasie złożono von Braunowi nową propozycję pracy. Stwierdzono, że po spełnieniu swej roli konstruktora rakiety księżycowej na nic więcej już się nie przyda w centrum Marshalla w Huntsville. Tak więc zaproponowano mu opracowanie nowych planów działań NASA, ale już w kierownictwie agencji w Waszyngtonie. Za namową żony, która miała już dosyć życia w małym miasteczku, przyjął tą propozycję. W lutym 1970 roku został zastępcą dyrektora do spraw planowania programów kosmicznych. Po udanej misji Apollo 11 NASA przystąpiła do prac nad programem orbitalnego laboratorium, które później otrzymało nazwę Skylab. Program zakładał wykorzystanie trzeciego stopnia rakiety Saturn V, czyli elementu S-4B, jako części mieszkalnej i laboratoryjnej. Podobnie do programu Apollo, załogę takiej stacji miałoby stanowić 3 astronautów. Równocześnie zaczęto także pracę nad projektem rakiety nośnej wielokrotnego użytku. Koncepcja tej rakiety miała się opierać na wcześniejszych pracach Wernera von Brauna, czyli składałaby się z 2 stopni, napędowego oraz orbitalnego,
wyposażonego w skrzydła. Oba stopnie miały być wyposażone w silniki rakietowe oraz odrzutowe i w obu miała się znajdować załoga. Silniki rakietowe wykorzystywane byłyby w przestrzeni kosmicznej, a odrzutowe w atmosferze do lotu po zakończeniu misji. Szacowano, że budowa takiej wielokrotnej rakiety miałaby kosztować od 10 do 13 miliardów dolarów. Dla nowego prezydenta Nixona i Kongresu taki wydatek był jednak nie do przyjęcia i pomysł zarzucono. Największy orędownik tego projektu, dyrektor NASA Thomas Paine, rozczarowany podjętą przez Kongres decyzją oraz wchodzącym w życie przez wojnę w Wietnamie zaciskaniem pasa, złożył rezygnację ze stanowiska. Również zespół von Brauna był mocno rozczarowany. Na przestrzeni lat 1971-76 ze 118 Niemców, którzy przylecieli do USA w ramach operacji Spinacz, zostało tylko 8. 10 czerwca 1972 roku Wernher von Braun poinformował o swojej rezygnacji z pracy dla NASA. Prezydentura Nixona położyła się cieniem nie tylko na politykę Stanów Zjednoczonych, ale również dalszy rozwój podboju kosmosu. Budowę stacji kosmicznej odroczono, a o misji załogowej na Marsa całkowicie zapomniano. Tlił się jedynie projekt promu kosmicznego, którego zagorzałym przeciwnikiem był sam von Braun, uważając go za skrajnie niebezpieczny. 1 lipca 1972 roku, w wieku 60 lat, rozpoczyna pracę w sektorze prywatnym jako zastępca prezesa do spraw techniki i rozwoju w firmie Fairchild Industries. Prezesa firmy, Edwarda Ulla, znał dobrze. Pracowali przecież razem nad pociskami rakietowymi Pershing. Von Braun jako projektant, a Ull jako pracownik Glenn Martin Company. Nowe miejsce pracy von Brauna zajmowało się przede wszystkim produkcją samolotów do rozpoznania fotograficznego, samolotów do transportu oddziałów i ładunków wojskowych oraz samolotów pasażerskich. W tym czasie, kiedy von Braun przeszedł do Fairchild, firma pracowała nad projektem samolotu A-10 Thunderbolt. Jego rola jako wiceprezesa ograniczała się jednak do pozyskiwania odpowiednich kontaktów z wpływowymi ludźmi. 14 grudnia 1972 roku zakończył się ostatni spacer człowieka po powierzchni Księżyca. 14 maja 1973 roku wzniosła się ostatnia rakieta Saturn V, wynosząc na orbitę okołoziemską stację kosmiczną Skylab. 3-osobowe załogi astronautów trzykrotnie leciały na stację Skylab na pokładzie Saturna 1B. Ostatnia z nich zakończyła swoją misję 8 lutego 1974 roku. Przygoda z kosmosem dobiegła końca. Latem 1973 roku, przechodząc badania okresowe, prześwietlenie wykazało niewielkie zmiany w sąsiedztwie lewej nerki. We wrześniu nerka ta została usunięta, a badanie histopatologiczne wykazało złośliwy guz. Poddał się radioterapii, która na szczęście pokonała nowotwór. W międzyczasie został pierwszym prezesem National Space Institute, które w jego opinii stało się tylko i wyłącznie kolejnym kółkiem wzajemnej adoracji emerytowanych senatorów, emerytowanych dyrektorów NASA, przedstawicieli przemysłu rozrywkowego i kilku byłych astronautów. Ostatnim w jego życiu kosmicznym wydarzeniem był ostatni start rakiety Saturn 1B, który 15 lipca 1975 roku wyniosła na orbitę 3 amerykańskich astronautów mających się spotkać z 2 sowieckimi kosmonautami statku Sojuz. W Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie Wernher von Braun jako gość specjalny z niekrywaną radością oglądał start ostatniej swojej rakiety. Miał powody do dumy. Żadna z jego rakiet nie wybuchła ani w kosmosie, ani na wyrzutni. Żadna z dotychczasowych rakiet nie osiągnęła takiego sukcesu. Pod koniec lata 1975 roku von Braun doznał niewielkiego krwotoku. Zgłosił się więc do Johns Hopkins Hospital, gdzie badania wykazały złośliwego guza na jelicie grubym. Guz usunięto, ale stan zdrowia nie poprawił się zbytnio. Przez kolejne kilka tygodni pozostał w szpitalu pod kroplówką.
29 września 1975 roku został wypisany. Niestety, nie wrócił już do pełnego zdrowia. Rak był nieuleczalny. Kilkakrotnie wracał do szpitala na transfuzję krwi i kroplówki. 31 grudnia 1976 roku zrezygnował z pracy w Fairchild Industries ze względu na zły stan zdrowia. Na początku 1977 roku prezydent Gerald Ford przyznał mu National Medal of Science, ale von Braun nie był już w stanie go osobiście odebrać. Medal wręczył mu przyjaciel i były szef Ed Hull. 16 czerwca 1977 roku w szpitalu w Aleksandrii w otoczeniu najbliższej rodziny Werner von Braun umiera w wieku 65 lat. Dr. Werner von Braun. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmatzi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Werner von Braun. You too may be a big hero once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. Und I'm learning Chinese, says Werner von Braun.